W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o halloweenowym konkursie organizowanym przez giełdę KuCoin. Wspomnimy o problemie z wybiciem obywatelstw Satoshi Island oraz opowiemy o MetaShotter Beta Season Pass. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Z okazji Halloween giełda KuCoin organizuje konkurs, w którym rozdane zostaną tokeny BBC NFT. Podczas tego eventu zostanie rozdanych 1000 tokenów NFT oraz tokeny BTC o łącznej wartości wynoszącej $50,000. Event potrwa od 1 do 7 listopada. Konkurs odbywa się przy użyciu platformy Gleam. Były piłkarz Matthews Vivan, aktualnie pełniący funkcję dyrektora generalnego w Hermit Crab Game Studio, wypowiedział się na temat startu Sportsland w Sandbox Alpha S3. Vivan podzielił się swoją historią dotyczącą przejścia z kariery piłkarskiej do stworzenia studia gier skupionego wokół dzielenia się swoją pasją do sportu. Dodatkowo, były brazylijski piłkarz opowiedział o samym Sportsland. Link do rozmowy z Vivanem znajdziecie standardowo w opisie filmu. Możliwość wybijania obywatelstw w formie NFT na Satoshi Island jest już możliwa. Zespół Satoshi Island zauważył problem, że niektóre adresy z whitelisty nie mają możliwości claimu tokenów. Deweloperzy projektu sprawdzili bazę danych i wszystkie adresy są uwzględnione. Zespół rozpoczął poszukiwania problemu gdzie indziej. Problem powinien zostać wkrótce rozwiązany. Sui zapowiada nowy projekt w swoim ekosystemie. Nowym projektem jest Sui Starter. Sui Starter będzie pierwszą platformą IDO i DEX w ekosystemie Sui. Więcej informacji zostanie podanych wkrótce. Binance zwraca uwagę na bezpieczeństwo środków swoich użytkowników, sugerując swojej społeczności, że dobrze znajdzie najbardziej popularne oszustwa kryptograficzne. W specjalnym artykule zespół Binance przedstawia kilka rodzajów typowych oszustw, na które należy zwrócić uwagę. Dodatkowo zostały podane sposoby na uniknięcie wspomnianych oszustw. Ripple stwierdza, że CBDCD mają potencjał do zwiększenia innowacyjności oraz CBDC przełożą się również na rozwiązanie problemów z nieefektywnością i z większą integracją finansową. Ripple również zauważa fakt, że dla wielu osób wciąż brak prywatności pozostaje problemem. Bardziej szczegółowe rozważania Ripple oraz Digital Pound Foundation na temat CBDC znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Paxos Alpha Mainnet wprowadza nowe aktualizacje do swojej aplikacji. Wprowadzona aplikacja umożliwi wyświetlenie całkowitych zapłaconych odsetek dla wszystkich tokenów Matic, Bitcoin oraz Ethereum, które zostały pożyczone w tym serwisie. Dodatkowo Paxos Alpha Mainnet przypomina o możliwości brania pożyczek z maksymalną dźwignią razy 5. Czelnik zauważa, że rolnicy na rynkach wschodzących są narażeni na znaczne ryzyko klimatyczne z powodu braku opłacalnych opcji ubezpieczeniowych. W kolejnym odcinku Chainlink Tech Talk zostanie przybliżony wątek tworzenia natywnej infrastruktury ubezpieczeniowej przez projekt Arbol. Arbol ma zamiar pomóc rolnikom zrównoważyć ryzyko klimatyczne. Więcej szczegółów dotyczących już 19 Chainlink Tech Talk znajdziecie pod linkiem załączonym do tweeta. Giełda Bitmart wkrótce doda możliwość handlu tokenami Antic stworzonymi przez projekt Entice Coin. Entice to projekt tworzący cały ekosystem kryptograficzny dla swoich użytkowników. Więcej informacji o listingu tokenów Antic zostanie przekazanych wkrótce. Projekt Actilist, będący interaktywnym rynkiem NFT zbudowanym na Secret Network, rozpoczął swoje działanie w sieci testowej. Projekt Actilist czeka na osoby, które zechcą przetestować działanie tej platformy. Możliwość rejestracji na testy jest dostępna przy użyciu linku zamieszczonego do wpisu. Dodatkowo wszyscy testerzy są również proszeni o dołączenie do grupy stworzonej przez Actilist na Telegramie. Portfel Blade Wallet już teraz oferuje możliwość handlu tokenami NFT w swojej aplikacji. Użytkownicy Blade Wallet będą mogli sprzedawać swoje tokeny NFT, zarządzać tantiemami oraz innymi opłatami w jednym miejscu. Gamut dołącza do Kava Program. Gamut to zdecentralizowana giełda zasilana przez AMM, przeznaczona dla niestabilnych aktywów. Gamut ma zamiar przynosić korzyści dostawcom płynności i traderom dzięki niższym opłatom i wyższym zachętom. Czelnik nieustannie pomaga rozwijać się przestrzeni Web3, łącząc podobnie myślących członków społeczności i umożliwiając im wspólne odkrywanie nowych technologii. W tym tygodniu Czelnik organizuje spotkanie w Atlancie oraz w Londynie. Dodatkowo 5 listopada odbędzie się spotkanie online dla tureckiej społeczności. Ekskluzywny MetaShotter Beta Season Pass będzie wkrótce dostępny. Prowadzenie przepustki będzie wymagane, aby zdobywać nagrody. Sama rozgrywka MetaShotter będzie darmowa. Osoby chcące otrzymać Beta Season Pass będą musiały zastejkować 3000 tokenów w hand przez co najmniej 3 miesiące lub dokonać zakupu przepustki za $30.
Czelnik informuje, że były dyrektor generalny Google Eric Schmidt oraz współzałożyciel Czelnik Sergey Nazarow omówili sposób skalowalnego systemu ekonomicznego Czelnik i rosnące efekty sieciowe, które pomogły uczynić Czelnik wiodącą platformą usług obliczeniowych i zaufania w sieci Web3. Link do dyskusji został załączony do tweeta. Nexo stwierdza, że w tym tygodniu pies był naprawdę najlepszym przyjacielem mężczyzny. Token Dogecoin zaliczył wzrost o ponad 100% w ciągu ostatnich 7 dni. Sui informuje, że ich token oficjalnie pojawi się na giełdzie Binance. Więcej informacji o listingu zostanie przekazanych w najbliższym czasie. Zespół Sui debuguje DevNet, wprowadzając najnowszą aktualizację V0.13.1. Zespół Sui wprowadził selekcję i możliwość ponownego uruchomienia DevNet. Bitkeep nawiązuje współpracę z Celer Network. Celer Network buduje platformy umożliwiające komunikację między blockchainami i crosslayer. Bank PKO zaprezentuje NFT w Metaverse. Tokeny będą powiązane z pracami Kei Renkas. Całe przedsięwzięcie jest związane z akcją dotyczącą 25-lecia bankowości prywatnej PKO. Pracę będzie można zobaczyć w galerii POPay. Galeria POPay jest wirtualną przestrzenią zlokalizowaną w SK World. Cała działalność banku PKO jest związana z kampanią uruchomioną pod hasłem "Kiedy sztuka kreuje biznes". Wiceprezes PKO do spraw bankowości prywatnej Jarosław Fuchs stwierdził, że to właśnie bank PKO pierwszy wśród tradycyjnych instytucji finansowych na świecie stokenizował sztukę. Wejście PKO do świata Metaverse jest nierozerwalnie związane z NFT. To naturalna kontynuacja tego działania. Wspomniana Keia Renkas jest uznaną artystką tworzącą plakaty, okładki książek i animacje. Renkas działa również w przestrzeni AR, będącej rozszerzoną rzeczywistością. Firma Meta uznała świat Metaverse jako idealną inwestycję. Aktualnie wspomniana firma zaczyna łapać zadyszkę finansową, a wszystko przez inwestycję w technologię Metaverse. Mark Zuckerberg uznał chyba, że Metaverse będzie nową erą social mediów. Skoncentrował wysiłki swojego zespołu na pracach dotyczących właśnie Metaverse. Niestety, obrany przez Meta kierunek nie podoba się akcjonariuszom. Przez ostatnich 7 lat Meta wygenerował spore zyski. W odpowiedzi jej akcje z okolic $100 wzrosły do 380. W ciągu zaledwie jednego dnia cena akcji spadła aż o 25%. Ze $137 do 97. Papiery wartościowe spółki nie były tak tanie od 2016 roku. Spadki są spowodowane prawdopodobnie faktem, że inwestorzy chyba nie wierzą w sukces tego metaversu. Meta wydało miliardy dolarów na zbudowanie swojego wirtualnego świata, a korzysta z niego tylko ponad 200 000 osób. Według opinii, które można spotkać, użytkownicy nawet jeśli wchodzą do metaversu tworzonego przez Meta, to do niego nie wracają. Ten metaverse nie oferuje im atrakcji, jakie oczekują. Współzałożyciel Terra, Do Kwon, ma kolejne kłopoty. Tym razem Do Kwon został pozwany o $57 milionów. Pozew złożony przez poszkodowanych zarzuca Kwonowi formułowanie fałszywych stwierdzeń odnośnie UST w celu osiągnięcia korzyści. Do Kwon może stanąć w obliczu działań prawnych w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Jest celem procesu sądowego w Singapurze wraz z Luna Foundation Guard. W pozwie złożonym w Sądzie Najwyższym w Singapurze 23 września 359 osób twierdzi, że Kwon, Latias, LFG i Terra złożyły fałszywe roszczenia o tym, że stablecoin Terra UST jest stabilnie zaprojektowany oraz jest w stanie utrzymać swój kurs w relacji do dolara amerykańskiego, do którego jest zabezpieczony. Założyciel Cardano Charles Hoskinson twierdzi, że Dogecoin powinien stać się łańcuchem bocznym Cardano i jest gotów pomóc w bezpłatnej migracji tych tokenów. Charles Hoskinson złożył to oświadczenie w odpowiedzi na tweeta z pytaniem o to, co stanie się z Dogecoinem po tym, jak Elon Musk kupił Twittera. Według Hoskinsona istnieje możliwość, że Dogecoin połączy się z Twitterem. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!